Serdecznie zapraszam do odcinka 17 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Templariusze, część 5. W poprzednim odcinku 16 wyjaśniłem działania templariuszy w sferze finansowej. W tym odcinku opowiem, skąd pochodziła herezja templariuszy. Czym zatem była herezja templariuszy? Według Lukutu de Leconte ich herezje wywodzą się z heretyckich źródeł islamskich. Podaje on, że podczas pobytu w Palestynie jeden z rycerzy, Guillaume de Montbard, został zainicjowany przez starca z gór w jaskini na górze Liban. Pewne podobieństwo między templariuszami i asasynami zostało wskazane również przez von Hammera i dodatkowo podkreślane przez masońskiego Clavela. Historycy Wschodu pokazują nam, że w różnych okresach zakon templariuszy utrzymywał bliskie stosunki z asasynami i upierają się przy pokrewieństwie istniejącym między tymi dwoma stowarzyszeniami. Wielu historyków wskazuje, że zarówno asasyni, jak i templariusze mieli te same kolory, biały i czerwony. Mieli tę samą organizację, tę samą hierarchię stopni, fedawi, refik i dai, odpowiadających nowicjuszom, profesjonalistom i rycerzom. Obie organizacje spiskowały w celu zniszczenia religii, którą wyznawały publicznie, i obie posiadały liczne zamki, pierwszy w Azji, drugi w Europie. Jednak pomimo tych zewnętrznych podobieństw z zeznań rycerzy nie wynika, że tajną doktryną templariuszy była tajna doktryna asasynów lub jakiejkolwiek sekty ismaelickiej, według której, zgodnie z ortodoksyjnym islamizmem, Jezus był otwarcie uznawany za proroka, choć skrycie obojętni byli na wszelkie religie. Można powiedzieć, że templariusze byli antychrześcijańskimi deistami. Loisier uważa, że ich idee wywodzą się od gnostyckich lub manichejskich dualistów, katarów Paulicjan, a w szczególności Bogomili. Paulicjanie, którzy rozkwitli około VII wieku naszej ery, byli podobni do kainitów i ofitów w swojej odrazie do demiurga i w zepsuciu moralności. Później w IX wieku Bogomiłowie, których imię oznacza w języku słowiańskim przyjaciele Boga, wyemigrowali z północnej Syrii i Mezopotamii na Półwysep Bałkański, zwłaszcza do Tracji. Doktrynę Bogomiłów można podsumować w następujący sposób. Bóg, Najwyższy Ojciec, ma dwóch synów, starszego Satanela i młodszego Jezusa. Satanel, który siedział po prawicy Boga, miał prawo rządzić światem celestialnym, lecz pełen pychy zbuntował się przeciwko swemu ojcu i spadł z nieba. Następnie, wspomagany przez towarzyszy swego upadku, stworzył świat widzialny, obraz świata niebiańskiego, mający drugie słońce, księżyc i gwiazdy, a na koniec stworzył człowieka i węża, który stał się jego sługą. Później Chrystus przyszedł na ziemię, aby pokazać ludziom drogę do nieba, ale jego śmierć była bezskuteczna, gdyż nawet wstępując do piekła nie mógł wyrwać się spod władzy Satanela, czyli szatana. Ta wiara w niemoc Chrystusa i związaną z tym konieczność udobruchania szatana uczyniła Satanela nie tylko księcia tego świata, ale również jego twórcę i doprowadziła do dalszej doktryny, że szatan, będąc wszechmocnym, powinien być czczony. Nicetas Choniates, historyk bizantyjski z XII wieku, opisał wyznawców tego kultu jako satanistów, ponieważ uważając szatana za wszechmocnego, czcili go, aby nie wyrządził im krzywdy. Później sekta ta była znana jako Lucyferianie, którzy uważali, że Lucyfer został niesprawiedliwie wypędzony z nieba i ma pewnego dnia wstąpić tam ponownie i zostać przywrócony do swojej dawnej chwały i mocy w świecie niebiańskim.
No cóż, z podanych informacji wynikają pewne podobieństwa templariuszy z asasynami, a ich gnostyckie idee przypominają doktrynę Bogomilii. W każdym razie skrycie spiskowali w celu zniszczenia religii chrześcijańskiej, a ich zepsucie moralne, brak wszelkiej etyki i metody okradania społeczeństwa dorównywały współczesnym międzynarodowym lichwiarzom. Przedstawianie templariuszy jako szlachetnych obrońców wiary chrześcijańskiej jest zafałszowanym obrazem stworzonym przez biznes propagandowy, którego właścicielami od ponad 100 lat są rzymscy bankierzy. Na tym zakończę odcinek 17, w którym opowiedziałem o podobieństwach templariuszy z asasynami. Serdecznie zapraszam do odcinka 18 pod tytułem Templariusze, część 6.